Jednym z naszych marzeń było zobaczenie rafy koralowej, dlatego w tym roku na kierunek wakacyjny wybraliśmy Egipt. Po raz pierwszy też nie wynajmowaliśmy samochodu i sami nie ruszaliśmy się poza teren hotelu, więc hotel musiał mieć na tyle atrakcji, żebyśmy dobrze się tutaj bawili. I oprócz rafy koralowej na terenie kompleksu znajdują się również baseny i aquapark. No i na świeżo. Pokój wygląda tak. Łazienka tutaj z prysznicem. No i takie na pół przedzielone spanko. Dzieci mają tutaj tak trochę osobniej. I balkon. Otwórzmy tylko, jak nam się uda, z widokiem na basen. Mamy też klimatyzację, tylko jeszcze musimy rozgryć, jak działa. Na przyjazd dostajemy takie rzeczy na powitanie. I takie dobrocie dostaliśmy na przywitanie. No i minibarek. Wszystko poza wodą jest płatne. Minibar to nie tylko napoje w lodówce. Płaci się również za kawę, herbatę i chipsy. Tutaj są ceny. My sobie siedzimy w barze przy basenie, a z drugiej strony rozkładają coś takiego. Jesteśmy na basenie, głośno, przyjemnie, fajnie, ciepło, woda ciepła, dzieciaki się fajnie bawią, animacje, muzyczka leci, tańce, konkursy, dmuchany tor przeszkód. Woda ciepła, mówiłem już chyba, nie czuć temperatury, różnicy temperatury między powietrzem a wodą, także fajnie. Powoli składają, ale te inflatables są w każdym z hoteli. No i jesteśmy przed kolejnym hotelem i tutaj też były. Żeby dojść do aquaparku, musimy wyjść z hotelu i kierować się w stronę głównej bramy. I zaraz przy głównej bramie po lewej stronie jest wejście do aquaparku. Tutaj jest wejście do naszego resortu, a żeby dojść do aquaparku, trzeba przejść tutaj. Aquapark jest tam na końcu. Oficjalne wejście do aquaparku jest tutaj, ale oczywiście nikt z niego nie korzysta, wszyscy chodzą na skróty i przechodzą bramką. Co dostałeś do jedzenia? Sorry? Panini z kurczakiem i fryt.
Muszę sobie cebulę wyciągnąć. O, tak wygląda. Idziemy z Danielem na tą ekstremalną. To już będziemy zjeżdżać ze ślizgawki, a na końcu będzie łódka. Daniel się nie boi w ogóle. Ja trochę dygam, powiem szczerze. No ale czego tu się nie robi dla tych dzieciaków. I na plaży są też prysznice. I te prysznice są co jakiś czas. Także, że nie trzeba się stresować, żeby gdzieś do jakiegoś prysznica się cofać do samego hotelu. Jest ich tutaj kupę narozstawianych. Nie wiem, ale znaleźliśmy na ziemi. Kurczę, nie awokado, tylko... Nie wiem. Tutaj to to rośnie. pachnie. Czekaj. Chcę znaleźć jakiegoś jednego owocka. Tutaj jest. Pachnie przepięknie. Jak pigwa. Naprawdę. W środku wygląda tak. I chyba to jest ta guława. No. Wujek Google pomógł. Jest Nie to Google, tylko apka jest. guława. Taka ciekawostka a propos naszego hotelu. Dzisiaj bardzo mocno wieje. Byliśmy na pomoście z jednej strony. Widzieliśmy pomost z drugiej strony, są zamknięte, absolutnie snorklować nie można. Natomiast u nas wygląda to tak. Ludzie pływają na plaży, tutaj bliżej snorklują, bo tu jest po prostu spokojna woda. Korzystając trochę, że przestało wiać na chwilę. Plusy, minusy. Plusy to już właśnie powiedziałam a propos tego, że wieje, ale u nas na plaży można snorklować. Minusem jest to, co za nim rozmawiałem, że jest głośno. Generalnie jest głośno, bo to kosiarka chodzi, to jakaś muzyka z basenu, to jakieś sztućce uderzające szklanki. Ludzie też są głośni, dzieciaki. Ogólnie hotel jest duży i jest dużo ludzi, jest głośno, Jest zachęcają głośno. do zabawy. Hotel obok nas, nie wiem, sprawdzimy, podamy nazwę, jest znacznie mniejszy, znacznie kameralny, więc jeżeli ktoś szuka spokoju, to bardziej tam. Kolejnym plusem, moim zdaniem, to jest to, że promenada biegnie od początku do końca. Więc to jest jakiś taki pewnie z 2-kilometrowy wieczorny spacer z pięknie podświetlonymi światełkami, więc to na duży plus. Tak, bardzo fajnie można się przejść spacerkiem i jest udeptana droga albo plażą nawet.
Także jest ok. Kolejnym plusem jest to, że właśnie nikt nie zwraca uwagi i można sobie korzystać z tych wszystkich pomostów i zobaczyć rafę koralową w różnych kawałkach, w różnych hotelach. Na plus też jest jedzenie. Moim zdaniem, nie jest jakieś wygórowane jedzenie, ale na all inclusive nie można liczyć na gwiazdkę Michelina. I all inclusive tutaj naprawdę daje radę. Są przyprawione fajnie te mięska, sałatki. Ma to smak jakiś fajny. Bywaliśmy w o wiele gorszych all inclusive hotelach. Także na jedzenie jest na plus. No na pewno. Przede wszystkim też jest jedzenie, które nasze dzieciaki lubią. Standardowo frytki, ale codziennie jest też omlet, jedzenie z grilla i nie ma tutaj problemu, żeby naszych chłopaków nakarmić. Czy tam Nie, musimy zejść, okej. bo ten jedzie słowo. Za- Minusem na pewno jest to, że na basenie jest za mało cienia. Nie ma cienia. Jest kilka takich parawaników postawionych. Ale jak poprosisz, to ci przyniosą parasol i ustawią. Tak, ale tych parasoli też nie ma za wiele. I bardziej niż walka o leżaki, to jest walka o cień. Kolejnym plusem jest internet. Tutaj jest kilka różnych hoteli Jazz i przemieszczając się pomiędzy nimi, ten internet wciąż działa. Więc działa na dużej przestrzeni, działa przy basenach, działa przy wodzie, działa przy plaży. Jest po prostu spoko internet. Jest ładnie, czysto, zielono. Bardzo tutaj dbają o tą przestrzeń. Sprzątają co chwilę, przycinają trawkę. Także, że naprawdę wizualnie wygląda to bardzo ładnie. No i wszędzie są takie tabliczki, żeby można było łatwiej się znaleźć. Bo tak jak mówiłam wcześniej, te wszystkie hotele są otwarte, czyli nie ma żadnych płotów. I nasz pokój jest tam, a to co widzimy przed nami to już jest kolejny hotel. Plusem jest to, że cała recepcja i lobby jest klimatyzowana, jest cicho, bar z kawą i tutaj mały hint, tu jest najlepsza kawa, bo nie jest z automatu, tylko jest mielona kawa z porządnej maszyny z ekspresu. Drinki, piwo i napoje podają w szklankach i podają z kartoników, także nie ma tych słodkich gazowanych, tylko są napoje z kartonów. I też mały jeden hint, soczek z gławy jest bardzo fajny. I drzewo gławy znaleźliśmy tutaj przy naszym spacerze i owoce bardzo ładnie pachną. I soczek jest bardzo dobry. W hotelu obok, tak. Jeśli chodzi o drinki, to zawsze pytają, czy dolewać alkohol, więc dzieciaki mogą poprosić o ten sam drink, tylko bez alkoholu. Tak, albo można powiedzieć, że zainspiruj mnie i zrobię fajnego jakiegoś drinka kolorowego dla dzieciaków. Także, ale zawsze pytają, czy ma być alkoholowy, czy nie. Najczęściej zadawane pytanie, problemy żołądkowe i tak zwana klątwa faraona, czy jest, czy jej nie ma. Nie jest to takie proste, ponieważ nasza 4-osobowa rodzina, my nie mieliśmy problemów żołądkowych. Tak, ale zrobiliśmy jedno przed wyjazdem i teraz będąc tutaj na wszelki wypadek bierzemy probiotyki i pijemy wodę, jemy lody, dodajemy lód do drinków, nie mamy żadnych problemów. Łykamy probiotyki i jak na razie żadno z nas nie miało problemów z żołądkiem. A jest to nasz
5. dzień. Dzisiaj śniadanie na słodko. Ja mam gofra, Arek miał naleśniki i gofra. Z czarnym miodem. Pierwszy raz widzę jakiś czarny miód. A jak smakuje? Jak miód, tylko czarny. Ale też spróbowałem tego, nie wiem jak to się nazywa, honeycomb. Płata miodu, tak? No z tego z miodu. I generalnie chyba chodzi o to, żeby wyssać ten miód cały, a to zostawić generalnie. Tak mi się wydaje, bo niedobre to jest. Ale dużo miodu tam jest w środku. Mamy stację z chlebkiem. Dalej lecimy stację z tostami. I standardowo na śniadaniu mnóstwa przypraw. Tutaj warzywka, więcej warzywek, mięcho, masła, sery i takie różne. Tutaj są też w oliwach różnych smakowych. Oczywiście oliwy. No i stacje, gdzie robi się tosty. Omlety tutaj. Tutaj zawsze są na świeżo pankejki i gofry. Miody, owocki, słodycze. O, ale ciekawe gruchy dzisiaj są. Cięte owocki, suszone owocki, sosy i takie inne egipskie delights. Oprócz tego takie słodycze świata. W stacjach na środku mamy kiełbachy, pieczone warzywa, fasolki po brytońsku. Oczywiście jajka gotowane. A z drugiej strony są jajeczniczki i pasty z fasolki egipskiej. Jest też stacja z mlekami i mleka są różne, ale ogólnie codziennie jest coś innego. Wczoraj było bez laktozy, a dzisiaj mamy 3 mleka roślinne. Dzisiaj na lunch szef kuchni serwuje kurczaczka, gulasz z marchewki i groszku, warzywka i pyszny chlebek. I jest to tak dobre, że przez przypadek wyszedł mi drugi porządny talerz.
tutaj na przykład ryby, pieczone ziemniaki i pieczone warzywa. I ciekawostka, a patrz, znowu są te gruszki, bo tutaj są daktyle. To są takie. No tak, i takie dziwne gruszki. Dzisiaj na kolację egipskie przysmaki mamy pieczonego kurczaczka, kofty, sałateczki z sosem granatowym. A ty masz co, kochanie? Wiesz co, ja mam tagina z czymś, nie wiem co to jest nawet. Jakieś warzywko pokrojone, nie wiem co to jest, bardzo miękkie zrobione, pyszne. No i też to samo ciacho, to ciasto niby egipskie i tam jest w środku wołowina, pomidory i ser. No to próbujemy. Jeszcze raz mi musisz powiedzieć, co masz? Kurczak. Kurczak. Dobry ten kurczak tutaj pieczony jest? Nie. No kubki smakowe niech ocenią. Dobry czy nie? Ściemniacz jeden. I na kolację są codziennie też lody na gałki. Tutaj są owoce morza. Sushi, focus. Vegetarian. Is a vegetable. Yes. Różne, różniaste ciasteczka, babeczki. Wow, ale tarty. Coffee. I wszystkie ciasta i ciasteczka. I wszystko jest ładnie opisane. Egipskie pyszności. Baklawy tak zwane. Dzisiaj na obiad przyszliśmy do restauracji à la carte. I jest też menu dla dzieci. I menu dla dorosłych. Daniel wybrał sobie grillowanego kurczaka. Ja spróbuję ten hot appetizer. Charlie, co bierzesz? Hot doga i pasta. Jeszcze raz. Hot doga i pasta. Arek? A ja wezmę sałatkę caprese. To jest tomato, pesto i mozzarella cheese. Nie jemy, mama nagrywa. Proszę. Mamy tak pięknie podane dania. Pierś z kurczaka, czaksa pasta, arka sałatka. I ja zmieniłam zdanie na tradycyjne danie egipskie.